Tak, mocno 70 wyświetleń będzie. Ale już... Okej, witamy serdecznie w odcinku Klimat to ściema. Taki mamy dzisiaj zamysł, żeby opowiedzieć wam troszkę o klimacie, a ponieważ tytuł jest tak szeroki jak rzeka, więc pozostaje nam tylko chyba dzisiaj popłynąć z prądem. No ale myślę, że troszkę sobie w tym prądzie popływamy, a dzisiaj pływać będą Irek i Piotrek, szalom. Witam serdecznie. Tak jeszcze ci przerwę, bo myślałem, że to będzie ze znakiem zapytania, czy klimat to ściema, no ale dobra, to już tezę. Wszyscy dają takie clickbaity ze znakiem zapytania, a tutaj dajemy chamską hipotezę, że klimat to ściema. Z 3 wykrzyknikami. Tak jest. No tak jak mówiłem, to jest szerokie pojęcie, więc pewnie będzie dużo skrótów myślowych i jakichś gdybacji, ale co, warto spróbować. No bo tak naprawdę, co to jest klimat, trzeba by sobie odpowiedzieć na definicji, to ciężko szukać, tak jak o grach euro, bo to może być, nie wiem, kojarzy mi się na przykład z kierowcą, który nam gawędzi podczas podróży, albo z garderobą pełną różnych gadżetów czy rekwizytów. No a jak mamy, powiedzmy, białe święta, śnieg na święta, to mamy plus 100 do klimatu, to też jest klimat. Więc temat jest obszerny, szczególnie, że też mieliśmy odcinek już o grach z klimatem, więc zastanawialiśmy się przez chwilę, po co nagrywać kolejny odcinek. Ale właśnie coś mnie tknęło, bo często tutaj opowiadałem o różnych grach, których czuję klimat, ale stwierdziłem po czasie, że kurczę, coś z tym klimatem jest nie tak. Że udawałeś? Że tak, że ten klimat mnie troszkę oszukał. No zastanowiłem się w ogóle, czy on jest nam potrzebny. No bo tak naprawdę po co nam element fabularny w grach planszowych, które są z natury matematyczne, logiczne, to są jakieś zagadki czy działania, więc po co nam jest tam tutaj fabuła, nie? Do tego dodawana. Mhm. No i ale jednak jest, więc zastanowiłem się też, co sprawia, że ten klimat staje się takim zaproszeniem do świata tych gier, nie? Mhm. Że łączy tą mechanikę z fabułą. Także co chcesz jeszcze na wstępie powiedzieć? Jak ty widzisz klimat? To wiesz co, na wstępie, ja tylko jeszcze dwie rzeczy. Pierwsze, bo tak sobie jeszcze pomyślałem, tak trochę prywaty tutaj jakby wrzucę na kanał, bo po pierwsze to chciałbym, żeby słuchacze tak jakby zawsze pamiętali o tym, że właściwie przed każdym zdaniem, tak, moim, podejrzewam, że u ciebie jest podobnie, powinienem dodawać, że moim bardzo subiektywnym zdaniem, tak? Żeby to oczywiście nie są żadne prawdy objawione. A druga rzecz to jeszcze taka prośba, żebyście pisali komentarze, tak? Zwłaszcza jeżeli macie jakiś inny punkt widzenia, jeżeli nie zgadzacie się z tym, co ja czy my żeśmy powiedzieli. Jeżeli uważacie, że się gdzieś tam mylimy, czy bredzimy, albo coś byście chcieli uzupełnić, to no, my bardzo lubimy czytać te komentarze i z reguły tam szybciej lub wolniej, ale staramy się na nie odpisywać. No i też być może nawet się zgadzacie z nami, ale macie jeszcze inne jakieś fajne doświadczenia, nie? No właśnie, bo to też chciałem powiedzieć, że ten odcinek jest tak naprawdę trochę bardziej zachętą do przemyślenia własnej perspektywy, bo to się nam wydaje, że to jest coś oczywistego i mi też się wydawało, że to jest coś oczywistego, dopóki nie zaczęliśmy w tym temacie grzebać, kijkiem go ruszać i wtedy się okazało, że to nie jest wcale takie proste, żeby to nazwać, poczuć i zdefiniować. Tak, więc zaproszenie też do dyskusji. A jeszcze wiesz co, do klimatu wracając, do jakiejś tam powiedzmy definicji klimatu, to ja sobie, wiesz co, takie dwa typy klimatu powiedzmy zdefiniowałem jako tako. To nie jest jakaś tam definicja oczywiście matematyczna, nie? No tak, my tu wszystko operujemy na zasadzie skojarzeń i własnych wyobrażeń. To nie jest nauka, tak? To nie jest naukowo jakoś potwierdzone. Ale pierwszy jakby taki mój typ klimatu, który ja sobie wyróżniłem, to jest tematyczność gry. Czyli... Fabuła? Nie, że gra stara się oddać pewien temat, którym się zajmuje. Okay? I też ważne, żeby nie mylić tematyczności z settingiem, nie? Czyli na przykład dam. Na przykład Star Wars Rebellia jest tematycznie o takim konflikcie asymetrycznym, tak? Czyli jakiś tam, no właściwie insurgents kontra counter-insurgents, czy tam kontra jakiś rząd, jakiś reżim panujący. I widzisz, setting mógłby być taki, jak jest ten Star Warsowy setting, ale to ukradnę akurat od Ciuńka z Gradania, że... On tak nas już nie słucha. Ale pozdrawiam mimo wszystko. Jakby słuchał. Nie on jeden.
Szybko odpuścił. Ale spokojnie można by podmienić na przykład na jakiegoś coina, prawda? Dosyć łatwo można by podmienić setting, natomiast w dalszym ciągu gra tematycznie była właśnie o takim konflikcie asymetrycznym, gdzie wiesz, jedni są partyzantami, wojnę podjazdową robią, drudzy są takim walcem. Drugi przykład to jest na przykład Pax Pamir, który ma swoją jakąś tam przeróbkę na Pax Arrakis, czy coś takiego, czy Pax Diona, nie wiem jak to się nawet nazywa, ale znowu, tematycznie gra jest o negocjacjach. Znaczy wiesz, tam jest dużo rzeczy, zdrady, szpiedzy są, prawda, jest walka ta kinetyczna, wojsk, w ogóle są te państwa jakieś potężne, które najeżdżają, tak, taki biedny, zacofany kraj by się wydawało. No i znowu, to może być Afganistan, a to może być... Ten rozejm, który jest po prostu podawany na lewo, na prawo, tak. jak ciepła kołdra w zimę. Tak, gdzie właśnie jest walka jakichś interesów tych mocarstw zagranicznych o właśnie kraj tych czy Fremenów, czy właśnie Afgańczyków. No i znowu, nie? Setting można podmienić, ale tematycznie ta gra bez większych zmian mechanicznych, no to ciężko byłoby to zrobić, prawda? Jakby tematycznie ta gra w dalszym ciągu by o takim konflikcie opowiadała. I to jest pierwszy, powiedzmy, taki dla mnie typ klimatu, czyli jest jakiś temat tej gry, prawda? Coś ta gra próbuje oddać tematycznie. To może być też, pamiętaj, rzecz, która jest niekoniecznie z rzeczywistości, tak? To nie muszą być jakieś wargamy, consimy, tylko właśnie na przykład ta Star Wars Rebelia, czy Wojna o Pierścień na przykład. No dlatego spytałem o fabułę, czy właśnie to ci się kojarzy z fabułą, nie? Bo ja też będę miał tutaj przykłady właśnie, gdzie fabuła jest wpleciona w grę. Okej, tylko mi się fabuła bardziej kojarzy, że mi opowiadasz jakąś opowieść o czymś. Że wiesz, przyszedł ten Pol Atreida, prawda, poznał tego i tamtego, później się zamienił w Muad'Diba i tak dalej, prawda, że opowiadasz mi jakąś opowieść, na przykład dotyczącą jednej postaci, być może całego rodu, być może całego państwa. I to jest drugi typ tematu, który chciałem tutaj też pod klimat podciągnąć. Drugi typ klimatu, czyli de facto takie gry trochę opowieści. Nie? To mi się najbardziej kojarzy z tymi wszystkimi. Teraz mi wyleciało, jak się te gry nazywają, te Sherlock, Detective... Narracyjne? Narracyjne to takie książeczki, nie? Co się czyta, jakiś paragraf... Paragrafowe. Paragrafowe, okay. Właśnie, super. Paragrafowe, trochę chyba też Legacy, też trochę na tym polega, prawda, że jakby tak, jak najbardziej. Historia jest jakby tą główną osią, tworzymy tak. A gra jest tak przy okazji trochę, nie? No, także takie dwa, powiedzmy, podtypy klimatu ja sobie gdzieś tam wylistowałem. No z tym tematem naukowym, którym wspomniałeś, to też można by w zasadzie gdzieś tam zahaczyć, no ale nie jesteśmy tutaj psychologami, no bo klimat też odwołuje się mocno do naszej wyobraźni, bo klimat to jest troszkę takie odwołanie do naszej pamięci, czyli właśnie do tej wyobraźni i to jest tak jakby uzupełnienie tej mechaniki, z którą się gdzieś tam borykamy. I to nadaje tej matematyczności właśnie ten pierwiastek piękna, moim zdaniem, nie? Bo tak jak tutaj sobie podzieliliśmy poza anteną te gry na tak jakby 3 rodzaje, jakieś takie gry typowo abstrakcyjne, bez klimatu, gry, które mają po prostu klimat, który jest w jakiś sposób większy lub mniejszy tłem do tej gry planszowej. No i trzeci ten, gdzie jest po prostu gra przeładowana, która opiera się na historii praktycznie w całości, a gra staje się tłem, to właśnie klimat w każdej z tych grach w jakiś sposób właśnie nam dodaje tego uroku. No bo spójrzmy teraz na tą pierwszą kategorię, gdzie wspominaliśmy ostatnio o grach typu Go czy Abalon i te gry do nas jakoś tak nie przemówiły, nie? Sama taka sucha, totalnie sucha już abstrakcja, gdzie tak naprawdę wszystkie gry na pewnym etapie sprowadzają się do obliczeń. To tak tutaj to jest obdarte ze wszystkiego. Weźmy nawet szachy, gdzie już pojawia się coś, co można nazwać klimatem, bo figury mają funkcje, które pasują pod ich nazwy i działania tych figur też odpowiadają tym nazwom, więc tutaj pojawia się już jakiś taki klimat, który ułatwia na pewno też grę, bo interpretacja tych figur pozwala pewnie łatwiej się też poruszać i tak dalej, znaczy kontrolować to wszystko, ogarniać. Mało tego, ja nie wiem jak ty miałeś, ale ja na przykład jak byłem dzieciakiem i wiesz, nawet patrzyłem na tą planszę, widziałem te konie, widziałem, wiesz, tego króla,
takiego jakiegoś figurkę, nawet jakąś tam biedną taką plastikową, ale to już u mnie działało na wyobraźnię, nie? A co to jest ten koń? To jest rycerz. Co? Rycerz? O, no to jak to działa, nie? A później wszystko. A zauważ, że ten element braku, że tak powiem, klimatu przejmuje trochę w takich suchych abstrakcjach wykonanie. O tym też wspominaliśmy, że ta zabawa tymi elementami sprawia, że troszkę gdzieś tam może nie odpływamy, ale daje nam jakieś takie poczucie satysfakcji, że gramy w coś co takiego pięknego, nie? Tak jak szczególnie Go czy Abalon. Wykonanie abstraktów jest bardzo, bardzo ważne. Też się zastanawiam, wiesz co, czy to nie ma też trochę wspólnego na przykład z takim minimalizmem designu, w sensie designu, wiesz, przedmiotów, tak? Przedmiotów, wnętrza, tego typu rzeczy, nie? Że z reguły abstrakty są minimalne, tak? Mają minimalny zestaw zasad, minimalną ilość komponentów, ale przy okazji jeszcze jakby wykonanie też jest mimo wszystko minimalistyczne. Oczywiście wiadomo, tam można mieć, tak jak można mieć złoty sedes, to można mieć i tam złoty zestaw szachowy. Niektóre te przedmioty to faktycznie są takie małe, a wręcz duże arcydzieła, ale mimo wszystko to nie jest taka cyganeria, nie? Z paciorkami, tylko raczej to jest wszystko tak ze smakiem zrobione i najczęściej dosyć minimalistycznie. Raczej w tym kierunku. Dobrym przykładem są Homeworldsy, gdzie też mamy abstrakt, a jednak te odczucia tego kosmosu, poruszania się po tej przestrzeni tymi stateczkami, gdzie fizycznie przesuwamy, mamy imitację planet w postaci stojących tych stożków, a leżące stożki oznaczają już statki, to już jak to inaczej działa na wyobraźnię, nie, niż taki suchy kamyk. Tak, ale wiesz co, ja jeszcze tak się wtrącę i powiem ci, że ja się zastanawiałem nad Homeworldsami i ja nie wiem, czy Homeworldsy to już nie jest bardziej hybryda niż taki czysty abstrakt. I wiesz, jaki mam argument za tym, że w Homeworldsach ilość zasad, już nie mówię, wiesz, o trudności gry, tak, czy takim skomplikowaniu gameplaya, ale sama ilość zasad jest z 10 razy większa niż na przykład w Ticket to Ride. Ja? Czyli, wiesz, jeżeli Ticket to Ride, nie nazwę abstraktem, tylko bardziej pod grę planszową, to chyba Homeworldsy też bardziej idą już w kierunku takiej, mniej abstrakcyjnej gry planszowej. To jest abstrakt, ale już taki bardzo mocno rozbudowany. Mimo wszystko. Okej, rozumiem, bo często abstrakcje kojarzy nam się po prostu z dwoma prostymi akcjami. Tak, nie? Dwie zasady, jedna akcja najczęściej i koniec. I na bazie nich szukamy jakichś szenigansów, przewałów, żeby tego przeciwnika podejść. A tutaj mamy ten spektrum tych działań dużo szersze. A ja ci jeszcze jedną rzecz dorzucę, nie? Bo jesteśmy jakby w tym podtemacie gry bez klimatu, nie? Karcianki, zobacz, zwłaszcza te, wiesz, karcianki klasyczne, tak, na tym, wiesz, deku 52 kart. Trick-takery i tym podobne. Dokładnie. Zwróć uwagę, one też nie mają, chociaż niektóre coś tam próbują kombinować, prawda, niby masz te figury, prawda, teoretycznie też mógłbyś patrzeć na karty, na wartości tych kart, jak wiesz, na jakichś takich szeregowych żołnierzy, powiedzmy tych od 1 do 10, coraz większe. No, to już trzeba się postarać. Tak, wiesz, niektóre gry z tego korzystają, tak, właśnie z tych kart i gdzieś tam doklejają ten klimat. Ale zwróć uwagę, na przykład karcianki u nas według mnie całkiem nieźle siadły. Ja nie mówię, że one wyparły, wiesz, te gry powiedzmy nieco bardziej już klimatyczne, bardziej rozbudowane, tylko znowu, tam jest jeszcze jeden aspekt. Przez to, że z reguły jest tam spory element losowości, gry są krótsze, są takie lżejsze i są towarzyskie. Nie? Tam jest dużo klimatu w karciankach tworzy się nad stołem. Po prostu ludzie, którzy tam do siebie coś tam gadają, jakieś śmieszno głupie teksty. Widać trochę, że te na przykład trick-takery próbują się jakoś ratować klimatem, bo przynajmniej u nas w Polsce trick-takery nie są zbyt popularne. Chyba za bardzo się kojarzą właśnie z naszymi rodzicami, którzy grali gdzieś tam Brydża 4000 i dzisiaj ludzie raczej się starają szukać bardziej złożonych gier planszowych, a jeśli już taki trickter się pojawia, no to często gdzieś on zahacza o jakąś fabułę, jakiś klimat, który pozwoli przyciągnąć tą uwagę, że nie jestem tylko zwykłą karcianką, ale mam właśnie tutaj tą ściemę w postaci klimatu, czyli pierwsze oszustwo, które ci pozwoli się fajnie wczuć w daną rolę.
To prawda, Tego. ale druga rzecz jeszcze jest taka, że najczęściej jednak te tricktakery, które są wydawane przez wydawców, to jednak one mają spory narzut mechaniczny. Nie wiem, czy czytałeś sobie na przykład instrukcję do tego Jekyll versus Hyde, Mr. Tak, Hyde. nie. Czy grałeś w Claima na przykład, nie? Gdzie wiesz, właściwie każda karta to ma specjalną zdolność, prawie jak w LCG-ach. Nie? Niby gramy trick-taking, ale cały czas wiesz, jest łamanie zasad. Te wszystkie Tournament at Avalon i tak dalej, nie? Tam masz trick-taking, ale jeszcze jest dołożony jakiś taki mega duży twist mechaniczny w stylu, tam pamiętam, że ktoś z kolegów, tak, na forum ci mówił, że jak No Panda. Panda, że trick-taking skrzyżowany z rootem, tak, od Cola R, coś takiego, tak, że tak bardzo powykręcany. I tak dalej, i tak dalej, nie? No, chyba najmniej wykręcony z tych ostatnio wydanych to jest ten Scout. Nie? Najbardziej jest taki klasyczny, że masz karty z numerkami i No teraz zasady, tak. Cut in the Box też ostatnio Tak. jest ogrywane, też właśnie Panda opowiadał, że też, ale też miały ciekawe twisty. No właściwie to tymi twistami tricktakery stoją, Tak, nie? tak, no muszą, nie? Muszą, no bo tych gier trick-takingowych to są już pewnie tysiące, więc no żeby one się czymś wyróżniły, no to trzeba coś jeszcze dodać ekstra, nie? Czyli no, podsumowując tą część, no to powiedzmy, my osobiście szukamy tego w jakiś sposób klimatu. Chcemy czegoś, na czym się nasz mózg pozwoli zaczepić, nie? No coś w tym Jakiegoś jest. fabularnego Coś w tym wątku, jest. rysunku tej karty, żeby było jednak tego więcej niż tylko takie kamienie z go. Coś jest, bo tak jak powiedziałeś, nie, no to po prostu pobudza wyobraźnię, nie? To dodatkowy masz jakiś tam zastrzyk tej dopaminki. Ale jeszcze jedna rzecz, jeszcze taki chciałem dać jeden kontrprzykład dla tych abstraktów, bo są abstrakty, które faktycznie mechanicznie, tak, ja nie mówię już właśnie o jakimś takim dorysowanym obrazku, próbują być trochę tematyczne. I tutaj mam dwa przykłady takich gier Nicka Bentleya. Jedna się nazywa Bug, jak robak, tak? Czy błąd, tak? Bug, a druga się nazywa Circle of Life. I tam faktycznie jak grasz, tam układasz kamyczki, tak, na takiej planszy i tam faktycznie tworzysz takie robaczki, które tam się zjadają wzajemnie według pewnych zasad i tak dalej, nie? Także one są abstraktami jak najbardziej, bo tam naprawdę zasady są bardzo proste. Obydwie gry są tam na przykład na BGA dostępne, zresztą można sobie tam print and playa bardzo prosto zrobić. No i one według mnie są klimatyczne. I znowu powiem ci, wracając do tego, co powiedziałeś, że szukamy gdzieś tego klimatu, ja faktycznie do tych gier, mimo że to być może nie są najlepsze abstrakty w historii, ja bardzo chętnie do nich siadam. Chętniej niż właśnie do takich zupełnie suchych dla mnie abstraktów. Też pomaga tutaj, że te gry są dosyć krótkie, nie? Że tutaj faktycznie można partię zagrać tam, nie wiem, w 10 minut na przykład. No ale wiesz, ale mimo wszystko. No właśnie, więc przechodząc powolutku do tych gier właśnie takich, które mają w sobie już jakiś klimat, czy predysponują do tego, żeby nas zainteresować klimatem, to tutaj takim ciekawą grą na wstęp będzie dla mnie Sekigahara. Tak sobie wyobraziłem na przykład tę grę w kosmosie, nie? I już miałbym dużo mniejszą chęć do siadania do tej gry, kiedy poruszałbym się stateczkami, wiesz, po tych punkcikach, można by to przenieść, zrobić mapę kosmosu i przenieść to na kosmos, niż mając, powiedzmy, tą wiedzę nawet z instrukcji o tym konflikcie, mając przed sobą jakość wykonania, która bardzo mi pasuje do tej estetyki japońskiej, takiej minimalistycznej, ale ciężkiej, bardzo przyjemnej, mówię tutaj o bloczkach, o tych symbolach, nie? Czy nawet sam styl gry, ta losowość, która pokazuje bunty tych wojsk, które nie chciały za bardzo walczyć. To mi wszystko właśnie sprawia, że to zaczyna grać ze sobą, że ja nie czuję tutaj zgrzytu, nie? Gdzie nie spojrzę, to okej, mi pasuje. A poruszanie się stateczkami, gdyby to było powiedzmy wykonanie tak jak osadnicy z Katanów w kosmosie, plastikowe figureczki i tak dalej, no wiem, że do mnie by już to nie przemówiło. I zastanawiam się, czy to jest kwestia, powiedzmy, jakiegoś romantycznego wyobrażenia tej feudalnej Japonii, czy moja, powiedzmy, niechęć większa do science fiction, czy tutaj już to odnosi właśnie ten klimat do naszych skojarzeń, do tej wyobraźni, która jest taką pamięcią, takim workiem po prostu pamięci, emocji, nie? Która nam dostarcza właśnie, tak jak mówiłeś, tej dopaminy, przyjemnych skojarzeń.
Wiesz Bo co? Sekigahara jest też grą taką, no, na pierwszy rzut oka, no tam mało klimatu, nie? No ja wiem. No jak sobie troszeczkę właśnie poczytałem nawet tak tylko z instrukcji o tym konflikcie, czyli to jest tam, nie wiem, 2 strony A4, no to według mnie ona fajnie bardzo oddaje jakby no główne problemy i wyzwania, jakie stały przed tymi dowódcami, tak, przed Tokugawą i Ishido, dobrze mówię, bo teraz Tak. nie chcę przekręcać w tej w średniowiecznej Japonii. Ale jeszcze Ale wracając, znowu nie? No. Tak sobie myślę, wiesz co, nie wiem, czy byś hejtował tą grę, bo być może tak, nie? Ale to znowu jest podmiana dla mnie settingu, a nie podmiana tematu, nie? Jakby wiesz, bo faktycznie setting można by podmienić bez problemu, ale w dalszym ciągu, wiesz, tematycznie tam byłyby podobne wyzwania logistyczne, Ciekawe decyzje, właśnie. I tutaj, bo powiedziałeś hejtuję, nie użyłem tego słowa, bo nie hejtowałbym tej gry, ale mniej chętnie bym zasiadał, nie, do niej. Te skojarzenia, które tutaj się pojawiają, są dla mnie przyjemniejsze niż wyobrażenie czegoś nierealnego w postaci podróży po kosmosie, nie? To znam, powiedzmy, z historii, przeczytałem sobie o tym i to mi zaczyna klikać, nie? A podróże w kosmosie, no to wiadomo, jest to rzecz futurystyczna i Był taki futurysta Neil Armstrong. dla mnie osobiście mniej ale- mniej ciekawa, nie? A dam przykład na przykład co Zakazane Gwiazdy, które Tak. chyba lubisz, nie? I tam lubię setting, cały ten lore, który jest wokół tego. I znowuż znam konkret już, nie? Więc pytanie, czy Sekigahara w Zakazanych Gwiazdach by mi się równie dobrze podobała, kiedy by orki walczyły z Eldarami? Być może. Może to jest pomysł, nie? Ale właśnie na grę. pusty setting, tak jak mówię, Osadnicy z Katanu, tylko jakiś tam nieistniejący, znaczy mówię Osadnicy z Katanu w sensie settingu tego w kosmosie, czyli pusty kosmos na zasadzie tylko rysunku, no to już nie, to nie pociągałoby mnie tak bardzo właśnie jak potyczka właśnie w Tokugawy Ishidy, czy właśnie być może nawet w setting Warhammera 4000. No nie, mi się wydaje, że na przykład ten Warhammerowy setting jest taki mega generyczny, nie? On jest, tam wiesz, tam są piękne Bo go grafiki. nie znasz. Nie znasz To go. też prawda, to też, no dlatego się wypowiadam. Ostatnio mi kolega pokazywał, znaczy nie, mówił mi, że jest No. 40-stronicowy opis blastera, czyli jednej z broni, która występuje w Warhammer 4000, więc im więcej się zagłębiamy, to tam są kopalnie pomysłów, kopalnie wiedzy, którą fani gdzieś tam opracowują przez wiele lat i on na pierwszy rzut oka wydaje się taki naiwny, ale kiedy zaczynamy poznawać, wiesz, głębię tych frakcji, tej historii, tam niesamowicie bogata jest historia, to okazuje się, że kurczę, jak to przez lata fajnie ewoluowało i no czasem szło w dziwne kierunki, tak jak tam teraz Age of Sigmar czy coś takiego, ale no w Warhammer 4000 ma bardzo taki ciekawy, twardy rdzeń. No ale to tak didaskalia. A jeszcze na sekundę też jako didaskalia, ty mówisz, że tobie by się marzył, że może jesteś ciekaw, tak? Właśnie tego crossoveru, tak? Niespodziewanego Sekigahary z Warhammerem 40K, a mi się na przykład marzy StarCraft z mechanikami z Sekigahary, a właściwie z Bertrapa bardziej, nie? Ale to tak na boczku też. Wiesz co? Czyli okej, ja rzuciłem Sekigahara, powiedz jakie ty masz gry z klimatem takim już, gdzie czujesz klimat, widzisz klimat. Dobra, znaczy, bo ja chciałem właśnie tak sobie troszeczkę wylistować parę, powiedzmy, typów gier nawet, gdzie ja czuję klimat. Natomiast jakby czy tam coś jeszcze jest poza klimatem, nie? Czy coś stoi jeszcze poza klimatem w tych grach? I wiesz co, ja sobie wziąłem część gier euro do tego, na przykład według mnie splotery jak na gry euro są dosyć klimatyczne, moim zdaniem, większość z nich przynajmniej, Antiquity, Roads and Boats, Food Chain też tak naprawdę, tam jest trochę śmiechowych rzeczy, tak, w stylu dostarczanie czy tam zbieranie Coca-Coli przy użyciu sterowców. Tak, ale grając masz wrażenie, że to mechanika tak jakby nadąża za fabułą, a nie odwrotnie.
Tak. Że to nie tak. jest doklejona fabuła, która goni, próbuje złapać mechanikę, tylko nie, wręcz przeciwnie, wchodzisz w to bez jakichś tam zgrzytów. Nie? Ja nie lubię tego słowa fabuła. Bardziej mi się podoba tematyka. Nie? Że to jest tematyka prowadzenia restauracji, bo jakby fabuła prowadzenia restauracji, to wiesz, to, że mam jakiś, nie wiem, dramat rodzinny o prowadzeniu restauracji. W 4 aktach. Tak jest. Czyli tak, część euro, na przykład Dominant Species, też żeby też nie być tak zupełnie monotematycznym, według mnie jest bardzo tematyczny Dominant Species. Gry Wallace'a, zwłaszcza te starsze, to są gry eura, ale one wychodzą z próby uchwycenia pewnej epoki historycznej. Mamy Brasa, czyli... No właśnie przy grach Wallace'a bym się chciał też ciebie zapytać właśnie, ale to mów może, to nie już chcę ci wątku zgubić. To tak, żeby tylko wymienić szybko, nie? Brass, A Few Acres of Snow, Tinner's Trail, tak, gdzie tam wydobywamy, wykopujemy węgiel, może nas zalać, sprzedajemy te pierożki czy coś tam jeszcze innego tym naszym robotnikom. Trochę Ships, ale powiedzmy tam to już tak dosyć mocno abstrakcyjnie. Automobile, na przykład też o początkach motoryzacji, według mnie mocno tematyczne. Ten marketingowy taki też wyścig handlowy właśnie korporacji. Są te gry, powiedzmy, no ameritraszowe, tak, powiedzmy, tak bym powiedział, ale jednak mocno korzystające z mechanik euro, albo inaczej, stojące mimo wszystko mechanikami mocno, czyli właśnie Rebelia, Wojna o Pierścień, Chaos w Starym Świecie, którego ja tam może jakoś strasznie nie kocham, ale doceniam na pewno jako design gry, czy te wcześniej wspomniane Zakazane Gwiazdy. No i oczywiście już standardowo wargamy, czy te consimy, tak, które wychodzą de facto od jakiegoś tematu, który chcą gdzieś tam zamodelować. No ja to te gry to w ogóle bym wrzucił na sam koniec, jako właśnie te, gdzie fabuła za dużo. Jest... No, ja je tak sobie zamieściłem właśnie, ale to najwyżej dobra, to sobie gdzieś tam może później, bo grając w Coiny ja mam wrażenie, że my odgrywamy pewne wydarzenia tam już wręcz. Skupiamy się na tej fabule, na tych historycznych wydarzeniach, które nam się tutaj właśnie łączą, zazębiają, a gra jest takim dodatkowym bodźcem, czyli tą sposobem rywalizacji, nie, w tym wszystkim. Wiesz co, no to fajnie, nie? To słuchaj, no to będziemy mieli troszeczkę odrębne zdania, dobra? Ja za chwilkę powiem, dlaczego dla mnie na przykład, nie wiem, Labirynt, dajmy na to, czy Paxy, ja bym wrzucił do tych gier jeszcze z klimatem, czy do gier tematycznych, a nie jeszcze do gier, gdzie jest za dużo klimatu, dobra? To ja powiem za chwilkę dlaczego, jeszcze tutaj. Jeszcze jedna taka, powiedzmy, podkategoria, czy podkategoria to te wszystkie collectibles, customizable games, tak? Czy powiedzmy tam na przykład LCG, tak? Nie wszystkie, ale wiele z tych LCG-ów jednak faktycznie też jest w jakimś tam świecie się dzieje, tak, Gra o Tron, Netrunner, Boże kochany... Pagan? Pagan na przykład, tak, też mają jakiś tam swój lore i w tym świecie starają się działać Doomtowny, tak, wszystkie te Seven Sea i tak dalej. One też tematycznie starają się jakiś tam świat oddać i według mnie wychodzi im to całkiem dobrze. Naprawdę. Czytasz jakąś kartę, jeżeli znasz właśnie daną postać, dane zdarzenie, dane miejsce, to czytasz sobie i ja autentycznie się uśmiecham, tak? Jak mówię, kurde, no to faktycznie mechanicznie ja zaraz LCG zaatakuję, ale jeszcze wrócę do Wallace'a. Ja mam tutaj właśnie zestawienie Wallace'a Akrów Śniegu z Polis. I zastanawiam się, dlaczego w Akrach Śniegu czuję klimat, ten, o którym powiedziałeś, taki właśnie wojenny, ta machina, która się buduje, a w Polis temat wydaje mi się już zbyt abstrakcyjny, żeby mnie pochłonął. Tak jakby wojna miała swoją romantyczność, wyobrażenie, a gospodarka była już zbyt abstrakcyjna, żeby ją ładnie, ciekawie przedstawić. Obie gry są świetne, ale klimat, jeśli miałbym wybierać grę bardziej klimatyczną, to zdecydowanie Akry Śniegu by były tą grą. Powiedz mi, ile razy jako małe pacholęcie bawiłeś się żołnierzykami w wojnę, a ile razy w zbieranie zboża? Czyli jednak wojna, nie? Jest bardziej klimatyczna, bardziej działa na wyobraźnię niż gospodarka po prostu. Excel, słupki. Nie no wiem, bo wiesz, nie chodzi w Akrach Śniegu o karty, nie? Że jest rysunek żołnierza, nie? No bo chyba nie aż tak. Nie. Dobre pytanie, ja bardzo lubię te grafiki tego Petera Denisa, tak?
Tak, no świetne są. Także Ale one robią klimat. one na pewno też pomagają, ale nie wydaje mi się, żeby czuły, czy to sprawiały, że aż tak na nas to działa. Wracając do LCG-ów właśnie, to co chciałem zapytać właśnie, czy grając rzeczywiście wyobrażasz sobie tego ludka, ale z drugiej strony ty tak naprawdę skupiasz się na grze. Kiedy jest cisza między nami, kiedy słychać jak twoje zwoje po prostu pracują, nie myślisz o tym, żeby wykonać podstępny atak hakerem czy skuteczną obronę korporacją, tylko ty w pełni skupiasz się na mechanizmie gry, na tym jak wygrać. Ja sobie siedzę, siedzę i sobie wiesz... Ta kolejna ściema klimatu poczekaj, to jest taka nieuczciwa wejście w rolę. Nie ma tej roli tak naprawdę. Ta rola jest przed grą, po grze, ale w trakcie gry my walczymy o punkty, nie? Dobra, takie moje zdanie. No to tak, z jednej strony ja się z tobą zgadzam, znaczy wiesz, tutaj trochę tak dochodzimy jakby już widzę, ty gnasz już do tego, do konkluzji. Podsumowania? Myślałem, że w podsumowaniu sobie to powiemy, ale dobra, no, to będzie podsumowanie w połowie odcinka. No mówiłem, że po tej rzece to będziemy pływali od lewej do prawej. Paszerowali po Placu Czerwonym. Ja ci powiem tak, z jednej strony masz całkowitą rację, że w momencie, kiedy ja na przykład robię skok runnerem, to ja tak patrzę, aha, ten ice ma taki typ, tyle ma siły, tutaj mam takiego icebreakera, to potrzebuję dziób, dobra, 5 kredytów. Dalej, żeby to przejść, potrzebuję dziób, jeszcze 3 kredyty. Dobra, teraz tutaj, jeżeli będzie taki case, to będę potrzebował ten event, a jeżeli ten, to ten, wiesz, i planuję sobie pełna optymalizacja, tak? Czyli można powiedzieć, że w głowie sobie te wszystkie Excele, może nie Excele nawet, tylko te liczydełka, tak? Takie te koraliczki na liczydełku mi dziób latają. Ale powiem ci jedną rzecz, jak już jest ten run, to ja tak mam przynajmniej, że autentycznie wchodzę na ten serwer i nawalam tylko zdrowaśki, co mnie tam dziabnie w tyłek, nie? Czy tutaj dostanę 4 obrażenia, czy jeszcze przeżyję, czy mnie otaguje, czy jeszcze coś innego się wydarzy złego. Czyli wiesz, ja czuję te emocje, tak? Związane z tym, że ja się pakuję gdzieś, częściowo na oślep, coś złego mnie spotka, a na końcu się okazuje, że tam była agenda, nie? I po prostu nawet człowiek się nie cieszy, nie? Bo po prostu, wiesz, tak był znerwicowany, tak był przerażony tym, co się wydarzy, tak już, wiesz, mu życie przelatywało w cudzysłowie przed oczami, że już z tych nerwów to już bardziej to jest ulga, a mniej jakaś tam radość z tego, że udało się, prawda, wykraść agendę, czyli de facto osiągnąć, czy przybliżyć, tak, nas do tego celu, który chcemy w grze uzyskać. I wiesz co, ja ci powiem jeszcze jedną rzecz, że ja się z tobą zgadzam, że najbardziej chyba się podniecam daną tematyką czy klimatem, tak, danej gry przed grą, czyli wiesz, gadamy sobie, umawiamy się, że słuchaj, będziemy grali w coś, tak, nie wiem, w Labirynt na przykład, to ja już widzę oczami wyobraźni te trudy przekonywania państw Zachodu do poparcia mojej sprawy i też ogrom przemocy, śmierci i cierpienia w tych krajach Bliskiego Wschodu. Mówisz, karciana gra o tron, ja widzę potworną walkę, taką naprawdę na pazury, na śmierć i życie, przy użyciu absolutnie każdego możliwego, nawet najbardziej takiego podłego, brudnego, obrzydliwego sposobu, żeby tylko przetrwać i żeby to głowy twoje i twojego rodu, tak, zostały na pale nabite przed moim zamkiem, a nie na odwrót. I po partii też bardzo często to, co żeśmy sobie mówili, że sobie opowiadamy, wiesz, nie mówimy sobie, no mogłeś tam pójść bardziej w żółte, nie? Albo trochę za mało na fioletowym zdobyłeś punktów, nie? Czy tam na tym traku, nie? Trzeba było szybciej, bo tam byś dostał bonus jeszcze, że dodatkowo technologię i dwa drewna. Tylko faktycznie sobie opowiadamy, nie? Po paksie na przykład, kurde, no trzeba było tą Francję jakoś dziabnąć, bo no, ona zbyt szybko, zbyt mocno militarnie się stała. Co ciekawe, Pamir na przykład świetnie to połączył, bo tam rzeczywiście te rozmowy negocjacyjne są częścią rozgrywki. I tutaj mechanizm z tym settingiem, czy tam z tematyką, tak jak mówisz, bardzo dobrze się zlewa i to widać po prostu w trakcie rozgrywki. Ale tutaj właśnie, poruszając ten temat właśnie fabuły, czy tam scenariusza,
To właśnie do tego tematu o klimacie natchnęła mnie Wojna o Pierścień, bo ja często tam powtarzałem w naszym odcinku, że no kurczę, klimat jest właśnie tej fabuły, tego scenariusza i tak sobie zdałem sprawę, no ale ja o tym wszystkim myślę po partii. To samo z Labiryntem. Teraz powtarzaliśmy, że ten scenariusz się tworzy świetnie. O, kochany, poczekaj, a powiedz mi, ale kiedy widzimy go z perspektywy już czasu, a jak jesteś kiedy sobie już wyobrażamy, że to się tak i tak potoczyło. Ale w trakcie rozgrywki to ja myślę, jak przesunąć, wiesz, te wojska. No tak, oczywiście, ale na przykład jak jesteś Frodkiem na tej Góra Golgot, dobrze mówię? No mi to Golgot ręce to latają. się z Biblią pomyliło, ale... dobra, przepraszam. Mordor. Mordor, to właśnie. Jak jesteś w Mordorze, to no nie wiem jak ty, mi to ręce latają i serducho mi bije jak, wiesz, jak dzwon. No tak, bo tutaj jest cwany kosteczkami. zabieg, że cele postaci z książek są zbieżne z celami graczy, nie? I to jest fajny zabieg, że my siłą rzeczy wchodzimy w te role, żeby właśnie wygrać po prostu, no, żeby przetrwać, ale całość jako scenariusz, ten, który jest takim ciekawym elementem, który się tworzy, no, ta opowieść inna, tak jak w Rebelii, zupełnie inna niż było to w książkach, to dopiero jest jako wyobrażenie już po partii, coś, co zostaje po grze, nie? W takim moim odczuciu. Ale są na przykład gry, a czekaj jeszcze sekundkę. No. Czekaj jeszcze sekundkę, No. jakby zapamiętaj tą swoją myśl. No ja się nie zgodzę, tak? Ja bardzo długo skłaniałem się ku temu, co ty mówisz, ale powiem ci, no naprawdę, jak myślę sobie, to co powiedziałeś, przed partią i po partii i mi serducho bije, to pierwsza metafora, jaka mi przychodzi na myśl, to jest miłość, że ja sobie tego nie wyobrażam, że to nie jest moja iluzja, tylko no, chcę wierzyć, że to faktycznie istnieje, nie? I że tak samo ten klimat jest w tych grach. Że nie chodzi o punkty, tylko w trakcie gry chodzi o wygranie, nie? Bo definicja gry jest taka, że gra musi mieć cel. Nie? Jak nie ma celu, to nie jest gra, to jest jakaś aktywność, nie? Gdzie, wiesz, możesz się fajnie bawić, możesz rozwiązywać jakieś łamigłówki, ale to już nie jest gra tak naprawdę z definicji. Gra musi mieć cel, to może być, wiesz, zdobyć więcej punktów niż przeciwnik, wrzucić pierścień do Mordoru, tak? No i zabić kogoś i tak dalej, i tak dalej. Różne muszą być cele i ty dążysz do osiągnięcia tego celu i mało tego, oczywiście, że skupiasz się w trakcie właśnie na wykorzystaniu mechanik, które są w grze, żeby ten cel osiągnąć, tak? Na jakimś też eksploitowaniu, tak? Czyli wykorzystaniu jak najlepiej na swoją korzyść. Ale wiesz co, dam ci jeszcze inny przykład, nie? No myślę, że kochasz na przykład swoje dzieci i swoją małżonkę, prawda? Ale tak na przykład jest. jak to, żeby to wybrzmiało. Odpowiedź tak bez zastanowienia. Następne pytanie. Ale poczekaj, ale jest oczywiście ale. Ale jak na przykład rano pakujecie się do szkoły i wszyscy zamulają, jęczą, skwierczą, ktoś coś zgubił, już wychodzicie, ale ktoś zapomniał jeszcze zabrać zeszytu i plecaka na sprawdzian, no to czasami pewnie masz takie mieszane uczucia, że tak powiem. Masz mieszane uczucia albo wiesz, po prostu jesteście w pośpiechu, nie? I wtedy się skupiasz, dobra, trzeba spakować plecak, teraz trzeba założyć buty, teraz trzeba już wychodzić, teraz, dobra, co jeszcze muszę zabrać? Muszę zabrać teczkę, muszę zabrać kluczyki i tak dalej. I wtedy prawdopodobnie to nie towarzyszą ci takie myśli, że ach, jak ja bardzo kocham tą moją rodzinę, jak z nią mi jest dobrze. Albo inny przykład, jedziesz na przykład na wakacje, no i przed wakacjami myślisz sobie, ale będzie fajnie. Po wakacjach masz fajne pewnie wspomnienia, albo i nie fajne, ale jakieś masz wspomnienia z tych wakacji, ale jak siedzisz w samochodzie, no to z reguły skupiasz się na tym, żeby gdzieś tam nie wpaść do rowu, albo się denerwujesz, że są korki, albo właśnie ci dzieciaki, wiesz, sama przyjemność z wyjazdu, czy samo to, że kochasz swoją rodzinę, nie sprawia, że w pewnych momentach, jak schodzisz bardziej niskopoziomowo i wykonujesz jakieś takie niskopoziomowe czynności w stylu właśnie prowadzenie tego samochodu, czy zbieranie się do szkoły, że wtedy nie towarzyszą ci te emocje, obliczanie nie? punktów na karcie, nie? Bo to jest tak naprawdę, schodzimy do takich niskopoziomowych umiejętności matematycznych, nie? Tak, dokładnie, tak. Czy wliczanie tych kredytów, nie? Żeby mi starczyło na wjazd na dany serwer. Więc według mnie jedno nie wyklucza drugiego, nie? Że to...
Rozumiem. A wiesz, a pytanie mam na przykład do ciebie, a jak jest na przykład w sesjach RPG? Czy nie jest też tak, że czasami faktycznie płyniecie, po prostu jak ktoś wejdzie w rolę, to no stajesz się tym krasnalem? No widzisz, tutaj jest słowo kluczowe właśnie, bo dla mnie to właśnie oszustwem trochę klimatu, w grach planszowych jest wchodzenie w rolę. Tam według mnie nie ma wchodzenia w rolę w takim stopniu, bo przeważa jednak wygrana, nie? Chęć podliczenia punktów i zdobycia celów, a odwrotnie jest w grach RPG, bo tam clue tej gry jest wejście w rolę. Tam nie ma wyniku do podliczenia na sam koniec. Znaczy, to nie jest jesteście pytanie, rozliczani. czy to jest gra, nie jest... nie? Czy to nie jest tylko gra z nazwy? Czy to nie jest po prostu zabawa w improwizację, tylko w jakimś settingu? Znaczy grą jest realizacja celów, postaci. I tu już stricte wchodzisz w swoją rolę. Inaczej tego nie wygrasz, że tak powiem, nie wchodząc w rolę. Okay. A w grach planszowych rola jest czymś obok. To tak jak w Wojnie o Pierścień jest to fajnie zmontowane, że ta rola Saurona pokrywa się z twoimi celami, więc dzięki temu lepiej wchodzisz na rolę. Ale dam ci przykład, gdybyś powiedzmy miał runnerem wykonać jakiś ciekawy fabularnie krok, który zarobiłby ci mniej punktów, a taki, który da ci więcej punktów, oczywiście wybierzesz opcję, gdzie zarobisz tych punktów więcej, masz w dupie wtedy rolę. A to poczekaj, ale to w RPG-u, jeżeli masz cel do osiągnięcia, to też zrobisz coś innego, żeby po prostu było fajnie, a nie osiągniesz celu, bo jeżeli tak, no to już nie jest gra dla mnie, nie? To jest fajna zabawa, nie? To jest fajne opowiadanie, tworzenie historii, ale to już nie jest gra. No tak, to RPG to jest tworzenie historii, ale zrealizuję cel w oparciu o moją postać. O to, jakie ona ma cele, jakie ma cechy charakteru, jakie wybierze decyzje. Ja rozumiem, tylko pytanie jest inne. Czy poświęcisz, no nie wiem, masz upiec ciasto na przykład w grze RPG, taki masz cel do osiągnięcia. No. Czy poświęcisz ten cel właśnie dla no jakiejś, nie wiem, fajnej historii, bo taka wyniknęła sytuacja, tak, w trakcie waszej sesji, że No powiem ci, że najciekawsze gry narracyjne to są takie, w których główny wątek schodzi na bok na rzecz działań graczy. I to jest duża zaleta mistrza gry, kiedy potrafi dopasować się sytuację, bo powiedzmy, oni mają w dupie pieczenie ciasta i idą obrabować bank, nie? Tak, no. Nie, no to, Więc, to jest mega fajne, nie? Tylko, no właśnie, to jest... no to jest zupełnie inne hobby. Tak, o właśnie. No. Mega fajnie to brzmi i ale... To nazywa się to też bajka. grą towarzyską, nie? Ale trochę inna. Bo wiesz, czym prędzej możesz porównać gry planszowe? Na przykład z grą sportową, nie? No w piłce nożnej jak poświęcisz stratę bramki, bo chciałeś zrobić przewrotkę, żeby się popisać, czy tam jakiś ten... To nie wyjdziesz z boiska. Znaczy to raczej cię do reprezentacji nie wezmą, no bo pajaców nie potrzebują. Co nie znaczy, że wiesz, nie ma odmian jakiejś tam piłki nożnej, czy zwłaszcza koszykówki na przykład, gdzie wiesz, ludzie się specjalizują w trikach, w robieniu samych tylko dunków i tak dalej, nie? Koszkarzami nie... Znaczy, wiesz, na pewnym poziomie są dobrymi, ale nie mają podjazdu do zawodowców. No tu wciąż mamy sytuację tego kierowcy, który jedziemy po mieście, on nam opowiada o tym mieście, no fajnie nam to miasto poznać, ale tak naprawdę skupiamy się na rozmowie o pracy. I pytanie, czy ta rozmowa nas będzie rozpraszała, denerwowała, czy będzie nam pomagała wejść w te miasto, w którym, bo powiedzmy, chcemy zamieszkać, nie? Że tu jest pomnik Lenina, czy coś, co? Jakie rozmowy o pracy? No mówię ci, że powiedzmy siedzisz z kierowcą w taksówce, on ci opowiada o tym mieście, o atrakcjach tego miasta, a ty jedziesz na rozmowę o pracę, nie? Więc skupiasz się na celu, nie? Że co masz powiedzieć, ale z drugiej strony, no, ktoś ci opowiada o mieście, być może w którym zamieszkasz, więc to jest dla ciebie też ciekawe, więc ta rozmowa może być ułatwiająca tą podróż, umilająca tą podróż, a to może być milczenie, a może się okazać tak, że kierowca cię wywiezie do lasu. I szyszka w pup. Ale dobra, wracając do gry, ja taką grę, do której tematyka jest konieczna do jej zrozumienia, to bym dał kolejkę. Patrząc na przykład jak obcokrajowcy grający w tę grę, a jak my ją postrzegamy, to tam znajomość tej tematyki jest, no wydaje się, kluczowa do zrozumienia humoru tej gry, absurdu, paradoksu i tak dalej, tym wszystkim żył PRL, nie? Więc są gry, które bardzo fajnie są wypełniane przez klimat, a tak to prawda. Używając tego słowa fabuły, którego nie lubisz, to mi niesamowicie na przykład pasuje fabuła w Panu Lodowego Ogrodu, gdzie zrozumienie tego włóko, który skacze
po konkretnych regionach. Dlaczego on skacze do tych, a nie do innych regionów? Czy zrozumienie słabości, czy silnych cech tych poszczególnych frakcji, celów, prawda? Jakie chcą celów osiągnąć. ich indywidualnych, czym oni dysponowali, no to też znowu dużo ciekawiej się przekłada. Oczywiście mogłyby to być takie ala dominant species, gdzie rozumiemy, że ta frakcja jest dobra w tym, ta w tym, ale no, znając książkę, fabułę w tle, wchodzimy w pewien sposób w tę rolę. Nie, to prawda. I tam mamy do zastanowienia się, cel ogólny czy cel prywatny. No. I też oczywiście ważymy, no bo to jest gra, więc ważymy co nam będzie łatwiej zrobić, ale kurczę, powiem ci, że w Panu Lodowego Ogrodu jest to gra, w którą z chęcią przegram na rzecz próby zrealizowania tego cholernie trudnego celu, grając tymi zielonymi, frakcja, Boże, tego pana snów i koszmarów, już nie pamiętam teraz nazwy, ale zawsze podejmuję nim walkę i próbuję wykonać ten cel indywidualny. Może przez chęć sprawdzenia się też, bo jest trudny, ale podoba mi się pomysł na tą postać, nie? Tak. Więc no, Ale to jest widzisz, wszystko kwestia indywidualna, bardzo szyta grubymi nićmi, nie? tak, ale widzisz, no ale to jedna rzecz, no ale bierzesz tą frakcję i próbujesz nią wygrać, a nie bierzesz tą frakcję i próbujesz zamiast Odegrać, ciasto, no bo nawet nie ma przestrzeni na to, żeby zrobić tam, sobie wiesz, jakoś skok tam na bank. super odgrywać, nie? Więc te często opisy na pudełkach, kim my się stajemy w tej grze, no to są po prostu no, zwykłe marketingowe chwyty, więc trzeba zdać sobie sprawę, czym klimat jest, a czym nie jest, nie? Bo myślę, że ja przynajmniej często się łapię na tym, że wyobraźnia zaczyna za mocno pracować. I ja wchodzę już przed rozgrywką w tą rolę, przed rozgrywką, przed zakupem, to jest najgroźniejsze. No tak. Kiedy wtedy zaczynam wierzyć w tą bajkę, która jest z tyłu pudełka, dlatego Splotter nic nie pisze z tyłu pudełka na tych. Ale wiesz, ale tak- jeśli ci nawet przerwę, ale pytanie, czy my tego nie chcemy, czy my tego nie oczekujemy, nie? Że wiesz, że no chcemy właśnie wejść w ten świat, nie? Nawet na trochę. A no to, że nie każda gra dowodzi, czy że być może nawet większość nie dowodzi, tak, bo nasze oczekiwania są tak wysokie, to niestety, no to jest to ryzyko, z którym się liczymy tak naprawdę, no chyba nikt z nas nie oczekuje, że Ja tutaj są zawody, rzucił ale... przykład, nie wiem, czy czytałeś Dance Macabre Kinga. To Nie. jest jego książka taka publicystyczna o genezie horroru w ogóle, nie? I on rzuca nam taki ciekawy przykład, dlaczego ludzie lubią się bać, dlaczego oglądamy horrory. I on to przyrówna do sytuacji, kiedy jedziemy samochodem, jest wypadek obok nas i zwalniamy, żeby wejść w bardzo dramatyczną sytuację w bezpiecznej odległości. Wiemy, że nas to nie dotyczy, ale ciekawie jest popatrzeć, nie? Poczuć te zagrożenie właśnie w postaci, uświadomić sobie kruchość życia, niebezpieczeństwo i tak dalej. Więc tutaj planszówka, to co mówisz, też nam pozwala wejść w jakiś świat i ten klimat w tle, te rysunki nawet na kartach w jakiś sposób sprawiają, że my tą barierę chętnie łykamy. Bo na przykład są sytuacje, kiedy gra planszowa kojarzy mi się trochę ze sztuką teatralną, w której ja siedzę na widowni i zamiast skupiać się na sztuce, ja sobie myślę o tych ludziach, którzy wychodzą za scenę, przebierają się i myślę sobie, kurde, oni się teraz przebierają pewnie, ktoś tam pali fajkę, opowiada jakiś durny dowcip i on za chwilę wyskakuje z miną zrozpaczonego króla Lira, a ja już mówię, mam cię, kurde, ty tam byłeś już za kurtyną dowcipy. Tak, to by nie jest przykro, gnoju. I cała otoczka pęka. Łatwiej mi się wczuć w film, powiedzmy, oglądając, niż w sztukę teatralną, nie? Gdzie ci ludzie tam biegają, zmieniają te kostiumy, są, że tak powiem, na żywo. I czasem gry są też takie, wydaje się, że zaczyna się coś zgrzytać po prostu, że to jest doklejone, nie? Więc, co, to ale dobra. Masz jeszcze jakieś gry z tego? Tak, bo ja jeszcze na chwilę wrócę, bo te 3 kategorie sobie daliśmy, nie? Gry bez klimatu, gry z Tak, klimatem jeszcze jest ta kategoria gry, taka najcięższa, gdzie jest powiedzmy. za dużo klimatu, my to tak nazwaliśmy. Tak. Ja teraz jeszcze chciałem tylko wrócić i wybronić tą swoją, mój punkt widzenia, tak? Dać dlaczego na przykład te Consimy, Paxy, Labirynta wrzuciłem na przykład do gier z klimatem, włącznie z tymi wszystkimi wcześniej wymienionymi, nie? Wallace'y, co tam jeszcze miałem, LCG, tak, spora część, jakieś tam Ameri, część tych Ameri, tych dobrych mechanicznie, tak, powiedzmy Chaosy, Rebelie, tego, War of the Ring, Chaos, Forbidden Stars.
Bo te gry są ze strasznie różnych parafii, natomiast mimo wszystko jest parę rzeczy, które je łączy. I po pierwsze, to jest bardzo dobry wyśmienity gameplay, czyli no, miodność taka, tak? Jakby to, jak dobrze te gry działają, będący pochodną użytych mechanik, mimo wszystko, tak? Bo te gry są tematyczne, ale to nie jest tak, że sama tematyka te gry ratuje. Ona może je trochę pociągnąć w górę, trochę w dół, ale one wszystkie są co najmniej bardzo dobre, bardzo dobrymi grami. To jest pierwsza rzecz, która je łączy. To ja się zapytam, czy da się grać w coiny, nie będąc miłośnikiem danego konfliktu, nie? No myślę, że da się, bo ja grałem na przykład w tą Algierię, ja tego tematu kompletnie nie znałem, kompletnie on mnie nie interesował. To jest też taki, wydaje mi się, dosyć mało znany klimat, a wiesz, ja dużo stękam. Ja na przykład po partii w coina mam takie, że kurde, no to chyba było za dużo. Ale to jest cały czas chyba. To nie było takie, dobra, to było za dużo, już nie chcę. Ale właśnie może to chyba bierze się właśnie z tego braku wiedzy, że gdyby właśnie była ta znajomość, nie, tego konfliktu, to ty byś wszedł w te buty mocniej, intensywniej i po prostu z pełną gębą, nie? Zgadza się. Ja tam tylko liznąłem ten temat, w sumie tyle, co właśnie w instrukcji było pisane. Bo mechanicznie to nie jest jakiś majstersztyk. Nie wiem, ja przynajmniej, no tak, pewnie ktoś tam zaraz rzuciłby pomidorem we mnie, nie? Właśnie, można dyskutować, nie? Znaczy ma swoje wady. Ale jest to, znaczy, majstersztyk w sensie, no majstersztyk oczywiście ta gra świetnie oddaje ten realizm, ale właśnie znów realizm, nie? Ten klimat, który się po prostu aż wylewa stamtąd. Mam wrażenie, że ten klimat jest ważniejszy niż mechanika sama, że to ona się dopasowuje do tego realizmu. Trochę tak. Do tego settingu, fabuły i tak dalej, nie? Troszeczkę. Więc kiedy wsiadamy do tego auta bez znajomości tutaj, wiesz, historii tego auta i tak dalej, no to ta podróż będzie zdecydowanie no, uboższa i często męcząca, długa, bez klimatyzacji i z potem na plecach. No, ale bo ja chcę cały czas dokończyć tą myśl jeszcze tylko. Dobra, nie? przepraszam. Dlaczego te gry powrzucałem? Akurat coinów nie wrzuciłem. Ja coiny chyba też faktycznie trochę bym dał bardziej do gier, gdzie jest trochę za dużo klimatu. Także fajnie tutaj, że też wspomniałeś. Czyli po pierwsze, te gry, które ja wrzuciłem do gier z klimatem, że one są bardzo dobre mechanicznie, dla mnie oczywiście, a po drugie, mechaniki, które już są w tych konkretnych tytułach użyte, ja już tutaj nie będę ich wymieniał, tak? Sporo z tych gier gdzieś tam już żeśmy poomawiali, one głównie wspierają temat gry, okej? One głównie temu służą. Tam niewiele jest takich mechanik, które jest, wiesz, dodany, dopieprzony jeszcze ten rondel, jeszcze jakiś tam wichajster, bo fajna mechanika, nie? Bo lubię tą mechanikę, to ją jeszcze dodam. Nie, tam naprawdę te mechaniki mają sens i wychodzą z tematu i mało tego, często jest wręcz tak, że pomysł na daną grę właśnie wychodzi od tematu, tak? No przykłady to są te wszystkie paksy, te consimy, tak? Większość tych starych Polis to samo, przecież ten konflikt, widać problemy tego konfliktu na mapie mechanicznie, to widać było, że, znaczy autor sam też potwierdza to i mówi, że najpierw zaczęło się od historii, a dopiero później mechanika, nie? Więc to są gry, o których mówisz, gdzie najpierw było tło historyczne, czy fabularne, jak zwał, tak zwał. Temat, tak? A na bazie tego zostało stworzona gra. No, Ktoś był miłośnikiem tej epoki i po prostu stwierdził, że chce w tej epoce grę, nie? Tak, dokładnie, najpierw był pomysł, chcę zrobić grę o wojnie idei dżihadystów z demokracją liberalną, chcę zrobić grę o trudach i beznadziejach wojny wolnych ludów z hordami wszechpotężnego Saurona, chcę zrobić grę w świecie A Feld powiedział, no to będą zamki, w Carcassonne już są w Burgundii. Ale wiesz, i tak dalej, chcę zrobić... Gdzie ta Burgundia? Grę o kryzysie politycznym tam i ekonomicznym w XX-wiecznym Meksyku, czy turnieju cieni w Afganistanie, tak, przełomu XVII-XVIII wieku. I dopiero potem dany designer zaczął się zastanawiać, to teraz jakich mechanik użyć, żeby oddać ten konkretny Zarówno problem... u Cola Werle i Eklunda mam wrażenie, że często ta historia znów jest ponad mechaniką, że oni dostosowują tą swoją mechanikę do tego, żeby gra była spójna historycznie, żeby dobrze odzwierciedlała, często kosztem elegancji. Zdecydowanie. Nie ścinają pewnych rzeczy, bo ma to tak odzwierciedlać
to, co chciała pokazać gra, tą interpretację, nie? Zgadza się. Werle też bym tutaj wrzucił do tych gier, bo to są... Ja nie wszystkie gry lubię akurat Werle, ale no to są dobre co najmniej gry, nie? To są co najmniej dobre gry i one faktycznie zawsze wychodzą od tematu. Tam Wiedzą, zawsze, co chcą robić, nie? Tak, on zawsze ma jakiś pomysł na grę, co on chce zrobić i później do tego dopasowuje, używa takich narzędzi, żeby osiągnąć No grę, chociażby która ja nie odpowiada grałem, na a ty temat. chyba grałeś Human Traffic, tak? Gra o szlakach narkotykowych, tak? Dobrze pamiętam? Nie Human Traffic, tylko... Traffic chyba po prostu. Nie. Human Traffic to był dobry film. Tak, Human Traffic. Boże, wleciał mi... Wiesz co, ja próbowałem solo to chwilę zagrać, ale nie zagrałem. Też coś... No ale dobra, mniejsza o to. Ale też grała właśnie o handlowaniu opium w Chinach. No ale właśnie, ale te wszystkie gry próbują oddać konkretny problem, konkretne wyzwanie, konkretne zagrożenie, ale też konkretne jakieś tam Infamous szanse. Traffic sprawdziłem. Infamous Traffic, o super. Które pojawiły się w świecie, w świecie tej gry, tak, poruszającej dany temat. Więc ja te gry wrzuciłem jakby do tego worka gry z klimatem, a nie już, że za dużo jest klimatu, bo one według mnie po prostu są, ich podstawą jest dobry gameplay. I to, że wspierają coś tematycznie, a nie, że już jest albo słaby gameplay, czy przeciętny gameplay i to próbuje być zakryte, tak, zasypane tym klimatem, tematem, tak. No dla mnie ciekawą taką symbiozą właśnie między klimatem a mechaniką jest Robinson, Przygoda na Przeklętej Wyspie. To jest gra, którą najczęściej odkupywałem w swojej historii hobby i tam jest to typowe euro o zbieraniu surowców, ale przez ten element losowości, tych wydarzeń, które wtasowujemy w talię, czyli to zło, które nas za chwilę kopnie w tyłek, Tak, to wiemy, jest że fajna ono mechanika powróci, bardzo. Super to mechanika. świetnie się wpasowuje w ten trud właśnie tego rozbitka, który próbuje łatać tą dziurę na tej swojej, na tym swoim szałasie. A na przykład zupełnie do mnie nie przemówił Spirit Island, który jest oparty na takiej chłodnej kalkulacji, nie? Gdzie mamy wygonić tych konfiskadorów, kolonizatorów za pomocą naszych boskich mocy, a siedzimy po prostu i składamy jak najmocniejsze kombo, nie? Więc Robinson Crusoe jest dla mnie świetnym przykładem gry tematycznej, mimo że w założeniu jest to suche euro, nie? No, ja ci powiem na przykład, ja jak grałem, znaczy ta mechanika, o której mówiłeś, jest genialna, nie? Że na przykład wąż cię ukąsi i wtasowujesz kartę i ona za chwilę wyjdzie i się okaże, nie? Czy ta rana sprawiła, że Brakuje że mi tego w innych zdechłeś, grach. No. czy ewentualnie Takiego coś tam... odwleczonego w czasie wyroku kary. Tak, i dopiero się okaże, czy się jakimś cudem wyleczyłeś, czy nie, czy ewentualnie Czy znajdziesz zdążę do tego czasu zdobyć lekarstwo, nie? Powiedzmy, antydotum. Okej, ale ja na przykład grałem w Robinsona i mi się wydawał, tylko ja grałem na samym początku, nie? Mi się wydawał strasznie smutnym właśnie takim euraczem i my żeśmy tam tylko optymalizowali, ja tam żadnej przygody nie czułem, nie? Ja tam tylko czułem, że wszystko się wali, wszystko się pali, ale... I tam na przykład, ja już bym, na przykład u mnie osobiście bym Robinsona wrzucił, że za dużo klimatu, tam przede wszystkim ze względu na chrom, nie? Mnie tam chrom po prostu, ilość zasad to jest morderka, Ilość zasad, nie? no. To jest tragedia, tym bardziej, że mówię, ja w to grałem po jakimś tam Ticket to Ride, nie? No, to No i te ogarnięcie zasady tych zasad. znowu próbują odzwierciedlić właśnie tą cały chaos, trud i te możliwości, co się może tobie przydarzyć, nie? Ale też możliwości, co ty możesz sobie wykminić, nie? To mi się tam też podoba, że gra nie narzuca, czy ja pójdę teraz robić szałas, czy ja pójdę po narzędzia, czy ja pójdę upolować bestię, to ja sobie tutaj wybieram tą ścieżkę i liczę na to, że to będzie dobra ścieżka, nie? Ale dobra. Wiesz co, Jeśli bo już będę chciał przejść do tych, wiesz, za dużo tematu, klimatu, przepraszam, w grach, ale jeszcze dwie myśli tylko mam, nie? Jedna, że to jest taka, bo szczerze powiedziawszy, jak żeśmy nagrywali planowaliśmy nagranie tego odcinka, to ja w ogóle wyszedłem trochę od innej strony, ten pomysł jakby ewoluował, ale ja tutaj chciałem jeszcze napomknąć o grach, które gdzieś tam ostatnio mi się dzięki Konradowi właśnie. udało odkryć. I to Poker są gry... Chips, tak? Nie, jak one się nazywają? No Poker właśnie Beats? chcę powiedzieć. No. Gry No. Davida Sirlina ogólnie. I tutaj ich jest kilka. Jest na przykład Yomi, która jest... Ja w nią jeszcze trochę za mało pograłem, ale ja będę chciał dużo więcej właśnie i o samym Sirlinie pogadać i o grach tego, już konkretnych tytułach.
Ale na razie powiem powiedzmy o jednej, tylko tak dosłownie jedno zdanie. To jest gra, która się nazywa Codex, Card Strategy Game. I jak na przykład ja myślę o tej grze, czy no w trakcie się oczywiście skupiam na mechanikach i tak dalej, ale czuję tam naprawdę, mega to czuję i po partii to już w ogóle zasnąć nie mogę. Ten kodeks, to ja mam przed oczami absolutnie fantastyczną taką implementację Warcrafta 3 ze StarCraftem i jeszcze 5 razy więcej dodatkowych... Czyli RTS-a, tak? Tak, RTS-a, kosmicznie powykręcanych raz, czyli de facto gram w najlepszego RTS-a w historii, autentycznie. To ja troszeczkę grałem w swoim czasie na komputerze w te RTS-y, także tutaj zaryzykuję takie stwierdzenie. I wiesz co, i te gry, druga taka rzecz, w której on się specjalizuje, bo on kiedyś, znaczy on tworzył w ogóle też, designował gry na komputerowy, zresztą do dzisiaj chyba tworzy, Street Fightera któregoś na przykład robił. I wiesz co, i on niesamowicie właśnie potrafi oddać te gry komputerowe na planszy, coś co mi się wydawało nie do zrobienia. Kiedyś mówiłem o tym, że mi się wydaje, że gry na przykład czasu rzeczywistego są nieprzekładalne na planszę, a zarówno zwróć uwagę i RTS-y i zwłaszcza mordobicia, nie? Gdzie tam wiesz, musisz mieć szybkie decyzje, szybko klikać te guziki, że to jest nieprzekładalne na planszę do gier takich turowych, a tutaj jak najbardziej to się udaje. I wiesz co, i w związku Macie ograniczony w jakiś sposób czas na reakcję? Nie, po prostu są tak mechaniki użyte, to w swoim czasie, nie chcę wchodzić teraz w szczegóły, nie? Są tak mechaniki dobrane. Wiesz, z czego to wynika? Że ten gość po prostu życie, w cudzysłowie, zmarnował na analizowanie gier fightingowych, jak one działają, jak te mechaniki komputerowe, tak? Rozebrał na malutkie cząsteczki, na takie atomy i to przełożył do gier planszowych. Czyli przykład. Grasz na przykład w Street Fightera, masz tam Honda na przykład się nazywa, nie? Czyli to jest taki sumo, nie? No to wiadomo, sumo jest wolny i ciężki, ale jak uderzy... Ale przywali. Tak, no to będzie bolało, nie? A z drugiej strony masz jakąś tam dziewczyneczkę, nie? Która jest szybka, zwinna, no ale jak wali, no to wiadomo, musi nawalić tych kombosów, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. No i co? I masz karty, gdzie na przykład masz szybkość reakcji, nie? I to dosłownie przeniesione na przykład tak klatkowo, tak? Że ileś tam milisekund na przykład zajmuje wykonanie danego ciosu dla dziewczynki, a ileś tam milisekund odpowiednio więcej uderzenie tego grubaska. Wiesz, on to porozkładał, nie? Czyli i stąd mi się też jeszcze pojawiła taka myśl, taka trochę złość, szczerze powiedziawszy, na no to też będzie taki rant starego dziadka na chmury, ale na naszą branżę, nie? Że tak to nazwę. Jak ona jest wtórna, jak jest leniwa, jak, wiesz, tak po najmniejszej linii oporu po prostu poluje na kasę. Chodzi ci o współczesne projekty gier? Tak. I chodzi mi o dwie rzeczy. Pierwsze to ja to nazwę sobie Design Space, czyli pomysły na designowanie gier, okay? A drugi to nazwę Thematic Space, czyli jakby jakie też tematy na przykład, tylko tematy, tak, nie settingi, tak, w stylu zrobiłem grę o Gutenbergu, tylko że to jest zwykły Euracz, gdzie jakieś literki zbierasz zamiast węgla, tak, czy coś takiego. Nie ma to żadnego sensu tematycznego, tak, to settingowo, powiedzmy się, no Gutenberg, no to literki, tak, ale tematycznie nie ma to nic wspólnego, nie wiem, z tworzeniem książek, czy czymś takim. Czyli te dwie rzeczy, Design Space i Thematic Space. I teraz ludzie, designerzy, tak, w sensie, za bardzo skupiają się właśnie na tych nowatorskich mechanikach i próbach wynalezienia na nowo koła, czy tam maila odkrycia. Tutaj przykład taki koronny, to mi przychodzi na myśl, takie euro jest bardzo smutne, Noria, gdzie tam jest jakiś taki ronder składany, który sobie budujemy, pomysł nowatorski, a gra jest tak biedna, tak smutna, tak nudna, tak bez polotu. A drugi problem jaki jest, to że zdecydowanie za mało czasu ludzie wkładają w development, żeby jakość tej gry była jak najlepsza i żeby głębia tej gry też była jak największa, nie? I też na przykład Ciuniek, pamiętam, często mówi, ja nie lubię tam takiego terminu jak głębia, bo to właśnie takie słowo wytrych, nie? Rzucę głębia, to nie muszę tego tłumaczyć, nie wiadomo o co chodzi, ale coś tam fajnie to brzmi, że gra jest głęboka. No ale definicja głębi jest tak naprawdę prosta. Gra głęboka to jest gra, w którą hardkorowi gamerzy, czyli tacy, którzy naprawdę zjedli na dany tytuł, znają na wylot, zagrali setki tysięcy gier
i nie udało im się znaleźć strategii wygrywającej, więc dalej grają w tą grę, tak? I takich gier jest niemało, tak? Są te wszystkie Go, są te wszystkie wiesz, to szachy, tak jak ale... pisanie piosenek. Można napisać całą piosenkę wokół refrenu, a jeśli refren to jest na, no to Ale są i takie dobre. cały... Wiesz, tutaj odnośnie już też Ciuńka możemy wspomnieć, pamiętam, rozmawialiśmy kiedyś na temat tego, czego on szuka. I myślę, dużo osób też grających w takie gry właśnie euro, tak jak wspomniałem, ten Gutenberg, nie szuka emocji, tylko właśnie logicznej układanki. I tamten klimat ma być po prostu przyjemnym tłem, nie? Do tej układanki, nie? Do logicznego wyzwania. A być może właśnie to może się okazać, że jesteśmy klimaciarzami po prostu i być może osoby, które szukają bardziej emocji w rozgrywkach, ten klimat jest ważniejszy, nie? Klimat w postaci, nie wiem, tła historycznego, settingu. Być może to jest tutaj różnica między podejściem do tego, czego tak naprawdę w grze szukamy, nie? Bo jakby nie patrzeć, no to mam wrażenie, że ten klimat jest dla nas istotny. Wiesz co, ja bym chciał powiedzieć, że nie jest dla mnie istotny, ale jakby fakty wskazują na to, że jednak gry z klimatem mają u mnie plusika. Tylko ja jeszcze raz podkreślę, absolutną podstawą to jest gameplay, ta gra musi być dobra. Tak. I dopiero później klimat jest tą wisienką na torcie, nie? A nie w drugą stronę. Tak miałem na przykład z Pamirem, nie? Gdzie zabierałem się jak pies do jeża, byłem przekonany, że, bo tam ja głównie dwuosobowo gram w Paxy, że to nie będzie działać i tak już na odwal chciałem to zaliczyć, a gra mnie tak mechanicznie wkręciła, że kurczę sobie kupiłem jedną książkę, drugą, takie cegły właśnie o tym turnieju cieni, tak, o wielkiej grze w Afganistanie i kurczę zaczęliśmy, wiesz, czytać, wiesz, gdzieś tam sobie plotkować, tak, wymieniać się na tych naszych messengerach przemyśleniami na temat tego, jak pewne rzeczy są fajnie tam w bardzo abstrakcyjny sposób, taki wysokopoziomowy, ale jednak zamodelowane. Więc to była fajna wisierka na torcie, no ale gra po prostu mega mi siadła, no według mnie jest majstersztykiem. To tak jak ja trochę z Polis, gdzie tam czytając gdzieś teraz, przechodząc przez Wojnę Tukidydesa, no widzę, że autor na pewno to czytał. Widzę te konflikty, tych dyplomatów, którzy latają po planszy, jak zostali przedstawieni w grze, więc to jest bardzo ciekawe uzupełnienie gry, właśnie ta wiedza dodatkowa, którą wnosimy z książkami. Tak. No dobra, ale to co, to chyba przejdźmy już do tych gier, gdzie jest za dużo klimatu jeszcze szybko, Tak, nie? to tutaj nie będę jakoś długo się pastwił. Trochę zazdrosnym jadem zaatakuję te wszystkie gry, których ja nie poczułem klimatu, a on się wylewa po prostu na lewo, na prawo. I tutaj na myśl mi przychodzi This War of Mine. Gra, która jest mocna klimatem, która w zasadzie stoi klimatem, która opowiada historię cywila, wojny widzianej oczami cywila, która nawiązuje do gry komputerowej w tym samym tytule. Dużo ludzi zachwyca się tym tytułem. Ja też miałem okazję zagrać. No, widzę ten jakość przygotowania tych wydarzeń, historii i tak dalej, ale ja wciąż widzę tam tylko paragraf za paragrafem, po którym się poruszam. Nigdy nie potrafiłem wczuć się w gry, w których o fabule czy o klimacie stanowił tekst na karcie, nie? Czyli różnego rodzaju Eldritch Horror i tak dalej. To tam już... No wiesz, ja uwielbiam czytać książki. No książki, że tak powiem, wypełniły mi tą niszę właśnie pobudzenia wyobraźni poprzez słowo pisane. I jednak ja potrzebuję czegoś więcej niż tylko klimat. I mając na uwadze to już kilkakrotnie powtarzałem, że ta gra już przez kogoś była już zaprojektowana, ułożona. Ja tylko punkt po punkcie wypełniam te etapy, które zostały już dla mnie przygotowane, nie? Checkpointy takie. Więc dla mnie nigdy właśnie tego typu gry nie trafiły. To ja się wkręcę tutaj. No. Ja też sobie jako pierwszą podkategorię właśnie dałem te gry opowiadane, tak? Te Sherlocki, detektywy. Podejrzewam, że Legacy na Sherlocku. No. Ale ja ci powiem na przykład detektyw. Znaczy, jaki jest problem detektywa? Mi się w detektywie bardzo podobała historia. Ja tylko pierwszą tam sprawę zrobiłem, nie? Ale bardzo mi się podobała sposób pisania. Do mnie to trafiło. Według mnie to było naprawdę dobrze napisane.
taki fajny klimat noir, ja tam naprawdę się wczuwałem, że wiesz, że jest deszcz, że jest noc, że ja wchodzę do jakiegoś budynku pustego i czegoś szukam i się boję, że coś mnie zaatakuje, a o dziwo mnie nawet nie zaatakowało, ale no, czułem tam naprawdę klimat. Natomiast problemem dla mnie tej gry jest to, że tam mechanicznie ona jest bardzo prosta, ale nawet mechanicznie tak, to nawet chyba Ciunie, który jest fanem, narzekał, że tam na przykład niepotrzebnie jest ten czas tak ograniczony, że to psuje tak naprawdę doświadczenie, experience, że to jest właśnie bardziej przejście takie trochę interaktywnej, tego point and clicka, tak, komputerowego, przejście sobie rozwiązanie może paru zagadek, więc jakby historia mi się podobała, sposób jej, właściwie głównie sposób jej opowiedzenia, bo może historia nie była jakaś nie wiadomo jak kosmicznie oryginalna, ale sposób jej opowiedzenia. Natomiast ja mam podobny problem do ciebie z tego typu grami, że ja mam strasznie dużo, ale to też się tyczy książek, też się tyczy filmów, seriali. Ja się bardzo szybko irytuję, bo z jednej strony ja bardzo nie lubię schematów. Lubię jak schematy są łamane, ale umieć złamać schemat tak, żeby jednocześnie coś było zaskakujące, wręcz być może szokujące, ale żeby nie było groteskowe i żenujące, jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. No to po prostu trzeba być świetnym pisarzem. No u mnie też właśnie to RPG zastępują ten element, no bo tam mam tą zmienną właśnie w postaci mistrza gry, który na bieżąco dopasowuje historię i to się zmienia. Ja wiem, że ta historia dopiero się tworzy i to jest niesamowite właśnie w tej całej zabawie. Wiesz, ja się boję RPG-ów, ja jeszcze nie grałem, nie? Ale ja się boję RPG-ów z tego samego powodu, że wiesz, to, że się historia będzie zmieniać, to wiesz, to my możemy w nieskończoność się zmieniać, to nie jest żaden problem, tylko żeby ona była ciekawa, angażująca i nie była właśnie śmieszna też, nie? Nie była głupia, taka głuptaskowa. Albo nie była infantylna. Na przykład tego się boję, ale to wiesz, to już zależy. To zależy od grających, tak, prowadzącego tak, właśnie. Prowadzącego, żeby byli świadomi, w jaki styl gry grają. I mało tego, ja się najbardziej boję tego, że ja zepsuję, ale na przykład mnie trochę na duchu mnie podparło to, co stary wujek mówił tam w rozmowie z tobą, też pozdrawiamy serdecznie, jak mówił, że spoko będzie, jak się nawet nie odezwiesz przez całą sesję. Tylko sobie to wyobrazisz, nie? I to mi też, bo tak to bym się bał, że wiesz, że muszę cały czas gębę otwierać, że coś muszę robić, a tak to już się bym wyluzował trochę. Dobra. No tak. No i mam jeszcze drugą podkategorię, nie? Tych gier, ale może teraz ty tam jeszcze miałeś z tym za dużo klimatu. Wiesz co, no to ja tutaj zostałem w tym klimacie RPG-ów, dałbym na przykład Missing Alice, to Zaginięcie Alice, jako przykład gry, która po prostu no tylko, że to jest gra fabularna, a nie planszowa, a ja właśnie myślałem, że to będzie dobra gra planszowa, która stoi klimatem tak naprawdę, bo ja też nie nazwałbym tego grą fabularną właśnie, czymś takim tworem bardzo pomiędzy, która dla mnie okazała się w moim odczuciu zwykłym oszustwem, a na przykład u Galatolola siadło bardzo dobrze. Tam słuchałeś odcinka i my się świetnie w to grało, weszli w tę rolę, a ja tutaj liczyłem na coś zupełnie innego, nie? Więc znowu szukałem tej gry planszowej tam, gdzie jej nie było, bo okazało się, że tam jest tylko klimat, nie? Więc to było jeszcze zupełnie inne doświadczenie. To ja tak szybko skomentuję tylko i takie pytanie z tezą zadam, czy to, że tam u Galatolola ta gra siadła, to nie była de facto zasługa tylko graczy? W sensie, myślę, że tak. Że to była kiepska gra, którą mega nawet nie uratowali, tylko wyciągnęli bardzo w górę sami prowadzący. Że gdyby im dać czystą kartkę papieru, ołówek i pomysł, słuchajcie, została porwana dziewczyna, to by jeszcze lepszą grę zrobili niż to, co dostali. Odegraliby w sensie, nie? Ciężko powiedzieć, co znaczy kiepska, nie? W tym znaczeniu. Według mnie... No to zadam inne pytanie. Niepotrzebne. Nie? Niepotrzebne. W sensie, że naprawdę, że jakby dać im po prostu tylko jeden temat. Została porwana wasza koleżanka, możecie tylko sobie gadać, jesteście grupką tych, to i koniec, nie? I sobie róbcie, co chcecie. Czy by nie stworzyli dużo lepszej historii? Myślę, że mogłoby tak być, nie? Jeśli gracze by byli kumaci i dostaliby ciekawy zestaw pytań przed grą. Wymyślcie miasteczko, wymyślcie postacie i twórzcie je wokół nich, to
To tak, no, więc... Już tworzymy własny system RPG, ja jeszcze nigdy nie zagrałem nawet, że tak się to robi. Ale nikt tutaj nie podejrzewa nas o merytorykę. No ale mów, kończ tym. Dobra, i druga podkategoria tych gier, gdzie jest dla mnie za dużo klimatu, to ja sobie nazwałem je, to jest takie za dużo chromu łamane przez chrom próbuje chrom czy klimat, tematyka próbuje przykryć przeciętny do słaby gameplay. I tutaj przykład dam na przykład gry, którą bardzo lubię, czyli Hands in the Sea, która akurat jest bardzo dobra mechanicznie, ale tam mnie tak denerwuje niepotrzebna ilość chromu. Jest na przykład, nie wiem, czy pamiętasz ten... Zasad. Chodzi ci o klimat? Zasad, głównie o zasady, nie? Ale chodzi ci o zasady, które starają się pokazać fabułę, tak? Tak. Które są po to, żeby stworzyć ten klimat? Myślisz? Za dużo pierdołowatych, ta gra po prostu nawet nie krzyczy, tylko wyje o zestreamlinowanie. Ja jak sobie pomyślę, tam na przykład świetny zrobił Player 8 Warlock, pozdrawiam też Kamila, do Hands in the Sea, to on zajmuje 5 albo 7 stron A4, zapisanych, wiesz, maczkiem, tekstu napchane i tak dalej. Nie? On jest idealny, on jest dużo lepszy niż instrukcja, ale tego jest tak kosmicznie dużo do gry, która mogła być dużo prostsza. Na przykład sama mechanika cholernego Corvusa, którą można by wywalić z gry i ta gra nic by nie straciła, zajmuje chyba ze 2 strony A4, nie? To jest tak niepotrzebne, to jest jakiś taki pomysł, który, nie, mi się wydaje, że taki zaćmienie mózgu po prostu było u designera i u deweloperów, którzy tą grę ewentualnie robili. Motyw, który mu się bardzo podobał i który chciał koniecznie przemycić w swojej grze. No tak, ale niepotrzebny. On za mało wnosi do rozgrywki, żeby był wart zostawienia go, nie? Że ten koszt nauki zasad... Wiesz, tak jak Chlińska kiedyś śpiewała, kiedy powiem sobie dość, nie? To tak samo każdy designer powinien taki głos mieć z tyłu głowy i powiedzieć dość czasem. I pomyśleć, że mniej znaczy więcej często. No on planuje chyba pomału tą 3. edycję, więc tak, mam nadzieję, że tam się ogarnie, nie? I tam jest więcej, jest takich zasad, które naprawdę można by, tą instrukcję o połowę można by skrócić i myślę, że gra byłaby jeszcze lepsza, tak naprawdę. A jakbyś to zestawił z Juliusem Cezarem na przykład? Stopień, mam wrażenie, że Julius Cezar jest właśnie takim dobrze wydelegowanym przykładem gry, gdzie mamy ten klimat, jest bardzo fajnie też zdobywanie, pozyskiwanie tych jednostek, nie, w różnych miejscach, tych historycznych zresztą, ale nie czuć tego ciężaru, jest bardzo lekki, jeśli chodzi o zasady, elegancki to chyba będzie dobre No tak, słowo. to zdecydowanie przeciwieństwo, nie? A gry, które są, powiedzmy, dla mnie, tak, przeciętne gameplayowo, ale są według mnie mocno tematyczne, no to dam na przykład BIOSy. Graliśmy w BIOS Megafauna, ale zwłaszcza BIOS Origins, nie? Tam to mega czułem, tak mi się to strasznie podobała, ta piękna mapa jeszcze, gdzie te lodowce topniały, zalewały. Tak, ja wielokrotnie susze, mówiłem, prawda, wróćmy do tego, bo gdzieś właśnie bujałem tak w obłokach, żyjąc tym klimatem, a ty sprowadzałeś mnie na ziemię i wypunktowywałeś po prostu, zobacz, niestety, koniec gry. tak. To i to. Ale ja autentycznie, Plus czas. jak zamknę oczy i sobie pomyślę, właśnie ten klimat, samo to jak pięknie ta zaraza, która się rozprzestrzenia, jak jesteś bardzo już rozbudowany, to im bardziej jesteś rozbudowany, tym ona się bardziej rozprzestrzenia. To tak fajnie się spina tam wszystko. Wszystko się tam spina pięknie. Zasady nie są proste, ale są do ogarnięcia. Jak na Klunda. Tak, jak na Klunda są do ogarnięcia. I naprawdę zamykam oczy i czuję ten klimat, znaczy ten zmieniający się klimat, tak, ta mechanika tego zmieniającego się klimatu tak mi się cholernie podoba, że wróciłbym do tego, ale później sobie myślę, ale mechanicznie to jest dla mnie dużo biedniejszy PAX. Że w PAXach, wszystkie PAXy, które grałem dotychczas, robią to dużo lepiej mechanicznie. Po prostu ciekawsze decyzje, więcej napięcia, i dużo mniej losowości też, nie? Ja tam jestem w stanie przetrwać tę losowość, ale już nie wiem, czy pamiętasz, my żeśmy tak grali, na początku było fajnie, rozbudowujemy się i w pewnym momencie takie było, no dobra, to długo jeszcze i się okazywało, że jeszcze, wiesz, jeszcze dwie godziny rozgrywki robienia tego samego. Chociaż on tam, wiem, że też cały czas dopicowuje te zasady, więc może kiedyś. Może będzie okazja wrócić. Może. No na koniec ja bym dał grę, która... Jeszcze tylko jeden przykład, to Washington's War. Nie wiem, czy pamiętasz. Tam też pamiętam. No. Tą grę się tak źle tłumaczy, tam jest tyle chromowych, takich pierdołowatych zasad, a gra jest prostacka, nie? Do tego jest według mnie, no wręcz powiem, że jest poniżej średniej, jak niemierna, według mnie.
nie wiem, mam mnóstwo fanów, jak jakiś No tam był fan się... ciekawy zabieg, wycięto to, co nam się najbardziej podoba w grach tego typu, czyli ten wątek fabularny w kartach, nie? Czyli te Tak. zdarzenia. Tak, Tam tak, autorowi zależało na tym, żeby te karty były jednakowe praktycznie, żeby działały na zasadzie +1, -1 i tyle, nie? Żadnych tak. fabularnych dodatków. Ale z drugiej strony dowalił strasznie dużo chromu odnośnie jakichś bitew, modyfikatorów. Strasznie Tak, dużo. tam z tabelką siedzisz i sprawdzasz modyfikator za to. Nie, ta gra dla mnie naprawdę na poziomie designerskim to jest nieporozumienie, nie? To jest to, co fajnie zauważyłeś. On to, co było ciekawe, co było fajne, wywalił i dołożył skomplikowanie tam, gdzie to było kompletnie niepotrzebne i zbędne i no porażka. Natomiast jedna taka kontra na przykład dla gier, gdzie też mogą mieć bardzo dużo chromu, ale je ratuje świetny gameplay, no to jest PAX Renaissance, który jest koszmarnie trudny do nauki, no ale gameplay dla mnie jest tego jak najbardziej wart, nie? I znowu, to jest gra, która jest głęboka, którą można naprawdę rżnąć na okrągło i się nie znudzić. No a ja tutaj takie zaprzeczenie do tego, co trochę mówiłem, to rzucę grę Posiadłość Szaleństwa, nie? Gdzie tak naprawdę działa na mnie, nie wiem, muzyka, aplikacja, te takie elementy, które pozwalają mi bardzo łatwo wejść w ten nastrój tej zamkniętej przestrzeni, gdzie jesteśmy zamknięci z tymi potworami w środku, goni nas czas, musimy szybko zwiedzać te pomieszczenia. Jest ten element takiego odkrywania, nie? Bo my tą posiadłość cały czas zwiedzamy, otwieramy i to jest właśnie coś, co pobudza tą wyobraźnię niesamowicie, co jest za tymi drzwiami, nie? Kto tam będzie, bo tam jeszcze się czasami zmienia ten układ, jak gramy w ten sam scenariusz osoby, czy napotkanie osoby, możliwość przeprowadzenia dialogu z tą osobą w aplikacji jest, no, to już jest tak na pograniczu gry komputerowej, nie? Ale no, to jest gra, gdzie głównie stoi klimatem, fabułą, którą mam zawsze ciepło w sercu. Nie, ja się zgadzam, na przykład to fajnie to znowu pobudza wyobraźnię. Ja chyba nawet grałem raz, mi się wydaje, w to posiadam chyba 3. edycję. Drugą, trzeciej nie było. Drugą, przepraszam, bo to już lata temu musiało być, z gradaniowcami. I kurczę, pamiętam, że przed partią to brzmiało fajnie, w trakcie partii faktycznie czuć było to napięcie, tylko znowu tutaj według mnie siada gameplay. W sensie to się zaczyna robić albo zbyt powtarzalne, albo za długie. Głównie zbyt powtarzalne. Za mało jest zaskoczeń. Wiesz, coś cię raz zaskoczy, a później jest znowu to samo. Znowu to samo. No dobra, to już właściwie wszystko widziałem w tej grze, dziękuję. Ja? No to tutaj znowu mogę przywołać Dance Macabre właśnie Kinga, który powiedział, że horror jest o tyle trudnym gatunkiem do prowadzenia, że to napięcie rośnie, dopóki nie zobaczymy potwora. Tak. Kiedy go już zobaczymy, to powiemy, on ma 3 metry, myślałem, że będzie miał z 9. Tak, dokładnie, ale to jest dokładnie to, co ty mówisz, nie? Że że w tym momencie pryska to napięcie po prostu i zaczyna się taki slasher, nawalanka, tak, czy no. gore. No dobrze. Tak czy siak, no oczywiście nie udowodniliśmy, znaczy, no ja widzę ten główny naszą tezę, że klimat jest ściemą, ale nie w pejoratywnym często znaczeniu, tylko w tym pozytywnym, że to jest te oszustwo, na które się godzimy, na które chcemy się godzić. Czasem zbyt łatwo łykamy tą bzdurę i dajemy sobie wmówić, że tak, że to no rzeczywiście tutaj ta farma żyje, że on będę sadził tą marchew i wysyłał dzieci na pole. Ale w większości przypadków ten klimat w grach jest nieodzowny po prostu, jest, no tak jak powiedziałem na początku, tym pięknem, które jest wprowadzone ponad tą mechanikę, nie? Albo które wypełnia tą przestrzeń w głowie właśnie. No ja mówię, ja zdanie odrębne złożę, ale ja się daję łatwo trochę wkręcić w takie rzeczy, w sensie nie wiem, czy to nie wynika po prostu bardziej z tego, że jak coś chcę, żeby mi się podobało, to sam sobie dopowiadam, nie? Te historie. Mówię, to może być zupełnie mój problem, ale ja wierzę w klimat.
Ja wierzę, że wiesz, że to, co sobie myślę przed partią i to i później jak nie mogę zasnąć i wiesz, i rozmyślam i później jeszcze drugi dzień też rozmyślam o tym i trzeci, mimo że często też się skupiam na mechanikach, ale jednak częściej rozmyślam sobie o tej historii, nie? Że wysłałem hordę szkieletów na wóz z mięsem, ale przyszedł mag, prawda, i puścił jakiegoś tam Tylko, że znowu golema. jest to klimat poza grą, nie? Nie w samej rozgrywce. Oczywiście wytworzony dzięki rozgrywce, ale jest to opowieść, która tobie towarzyszy już po fakcie. Nie? Tak, ale no Tak ja można to łączę z grą, nie? Więc bez tej gry bym nie miał tego, nie? Tak. Także... To nie jest książka. No nie, to nie Bo jest książka. jednocześnie miałeś na to wpływ, trochę jak w grach fabularnych, nie? Tak. Na wytworzenie, na ułożenie tej fabuły. Tak, a ja jeszcze właśnie wrócę, właśnie nie fabuły. Ja w grach rzadko kiedy widzę, że układam jakąś fabułę. No Labiryncie ten scenariusz, w Wojnie o Pierścień, nie? Rebelii, o tym mówię. O Tak, ale na takich przykład jak myślę, scenariuszach, które powstają. jak myślę, później przeżywam, to bardziej ja to widzę jako takie migawki, wiesz, pojedynczych wydarzeń, nie? Tak jak, wiesz, masz migawki jakichś wydarzeń historycznych. Tak samo na przykład właśnie w tym kodeksie, nie? Który jest RTS-em, jak wiesz, jak takie spotkanie, najpierw jedną bitwę, a później nagle przychodzę, zmieniam sobie technologię, rozbudowuję sobie jakieś jednostki latające i zaskakuję przeciwnika i jest, wiesz, najpierw mnie zmasakrował, a później przychodzi odsiecz i ja biorę srogi i rewanż. Na końcu i tak przegrywam. No, także dla mnie jest ten klimat, ale okej. Tak? Chętnie wysłuchamy waszych Tak. doświadczeń właśnie i tak właśnie warto sobie rozłożyć w głowie to na części pierwszej i zobaczyć, ile tak naprawdę ja wyciągam tego klimatu z gry. Ile jest tutaj fałszu, ściemy, a ile rzeczywiście ten klimat mi pomaga w grze wejść. No bo są osoby, które no, są czystymi armitraszowcami, jak Amisze prawie, które żyją właśnie tym klimatem, grają tylko i wyłącznie pod klimat, czego ja nigdy na przykład nie doświadczyłem w Nemezisie czy w tego typu grach, nie? W jakichś dungeon crawlerach. Mnie Descent denerwował. Przez to cały czas obliczanie i tak dalej, ja tam w ogóle nie czułem fabuły czy jakiegoś scenariusza, nie? A przecież ma tyle zwolenników telefonu, więc to jest tak indywidualna cholernie kwestia, że bardzo przez to ciekawa i bardzo chętnie wysłuchamy opinii, nie po to, żeby przekonywać się nawzajem, bo to jest jak z łazienką, każdy ma swoją, nie? Ale właśnie, żeby pokazać swoje doświadczenie, bo to o to głównie chodziło w tym odcinku. Tak, także piszcie komentarze. Jeszcze tak mi przyszło teraz na szybko pomysł, jak macie jakieś rekomendacje gier, które są według was super gameplayowo i dodatkowo są dosyć klimatyczne, to bardzo chętnie, albo są bardzo klimatyczne, może tak gameplayowo ale są na przykład proste, czyli na przykład z dzieciakami, mogą być straszne, tak, ale z niedzielniakami można by z nimi zagrać, że przychodzę do szwagra, który nie gra, tłumaczę 5 minut grę i sobie tam gramy jakąś przygodę właśnie. No bo to też jest ważny element we wprowadzeniu nowych graczy. Klimat, fabuła, nie? Bo pokazanie czystej abstrakcji nie będzie tak zachęcające, jak już stworzenie pewnej opowieści wokół tego, co się dzieje na stole. Żebym wytłumaczył szybko szwagrowi, żebyśmy zagrali i żeby on powiedział, kurde, fajne to było, nie? Kiedy gramy jeszcze raz. Dobra. Pozdrawiamy szwagra, dziękujemy serdecznie za lajki i komentarze i do usłyszenia do kolejnego razu. Hej, cześć. A dzisiejszy odcinek prowadzili Irek i Piotrek, buziaczki. Hej.